Robić gry każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Czasami deweloper musi i gnój na Steama wrzuci. Steam. Ostateczna granica. Niezmierzone bogactwo cyfrowej rozrywki. Dziesiątki tysięcy gier, giereczek. Tysiące fabuł, bohaterów, pomysłów. 125-milionowa społeczność graczy, którzy codziennie spotykają się na meczach multi, czy po prostu grzebią w poszukiwaniu ciekawych tytułów. Gabe Newell, wielki ojciec, założyciel, który chętnie pożarłby całą konkurencję. Nie no, serio, mógłby ich pożreć. Nie od razu oczywiście, ale stopniowo by sobie w lodówce trzymał i pożerał przez kilka miesięcy. Ale Steam ma też drugie dno. To parująca rzeka gówna, której cienkie przesmyki przemykają pomiędzy perłami, a od czasu do czasu wylewają się za sprawą gównianego kataklizmu. Oto 3 gry, które można przyrównać do wielkiego, monolitycznego, ogromnego, molochowego gówna. Przyznam szczerze, że byłem zaciekawiony tym tytułem. Sterowanie starą babcią było parę razy w grach, m.in. w dość ciekawej przygodówce Dementia. Gdybym wiedział, na co poszło moje 5 eurosów, jebnąłbym się w łeb i pokręcił w pralce. No ale dobra. Na początku gra rozpoczyna się czymś takim. No do chuja pana. 5 eurosów i nawet babcia nie może z bloków wystartować, tylko napierdala moonwalka. Już myślałem, że moja zgryźliwa krytyka na temat tej gry spełznie na niczym, ale udało mi się dzięki panu internetowi dotrzeć do tajnych informacji, których dowiedziałem się, jak tą grę trzeba uruchomić. Po prostu trzeba tam pogrzebać trochę w systemie, aby gra się odpalała. To nie jest tak, wiecie, jak gra, że kupujesz, instalujesz, grasz. To nie jest takie proste, to jakiś gimbus jesteś, tutaj trzeba się postarać, żeby to odpalić. Musisz zasłużyć na to, żeby uruchomić, a nie. Okej, za drugim razem gra rusza normalnie. No więc jesteśmy babcią w berecie, która stoi przy wejściu na cmentarz. No, brzmi intrygująco. W tle drzewa wachlują powietrze. Okej. Babcia rusza. Po jakimś czasie wchodzi na drugi bieg i śmiesznie podskakując zapierdala radośnie. Przyjrzyjcie się cmentarzysku. Myślicie, że można odbić w jakąś alejkę? No za 5 euro to chyba powinno się dać, nie? No nie. Możesz iść tylko prosto. Pytanie, po co w ogóle naciskać przycisk odpowiedzialny za chód? Mogłaby to być gra, którą odpalasz i babcia sama popierdala do miejsca przeznaczenia. No nic. Idę idę. Dochodzę do kościoła. No wypas. Co dalej? Łażę w lewo, łażę w prawo. Nie wiadomo co dalej. Ławka zdaje się być niezwykle ważnym miejscem i nie uwierzycie, babcia siada swoim babcinym dupskiem na ławce. Ale twist. Jak już usiądzie na ławce, zaczyna się piosenka. Źle zagrana i jeszcze gorzej zaśpiewana. Piosenka o niczym, pierdolenie bez sensu. Moja babcia nawet nie wytrzymie tych bzdur i zasypia. Pieśń się kończy, babcia się nie rusza. Co jest do chuja? Czytam opis. Aha, gra polega na przejściu do ławki, posłuchaniu wątpliwej jakości gównianego szlagieru i wrócenie pod bramę. No emocje rozpierdalają. Tylko wiecie co? Moja babcia strzeliła kopytami. Próbuję ją obudzić, no ni chuja. Umarła z nudów, ja pierdolę. Próbuję babcię zmotywować do ruchu poprzez wyartykułowanie mojej frustracji w stronę monitora. Ale babcia pozostaje niewzruszona. Podsumuję to jednym słowem.
chuj. Tak, to niestety cała gra. Okej. Zapytacie, co to kurwa było? Czy 5 euro poszło się jebać na coś, co nawet nie można nazwać grą? Kurwa mać. Ja rozumiem, że może i to miało głębszy sens i przesłanie, którego ja niestety nie widzę, bo jestem tępym tłukiem. Ale ja pierdolę. Oto moja oficjalna wiadomość do deweloperów. Drogi deweloperze, jeśli chcesz zrobić grę o tatuśku, co popierdala po harnasie, czy o cioteczce, która idzie się wysrać za stodołę, to zrób to chociaż za darmo. Ty psia końcówo. Tak się jakoś złożyło, że ta gra jest tego samego dewelopera co poprzednia. Można powiedzieć, że trafiłem na nią po Skidmarksie do gówna. Całe szczęście jest darmowa, więc nie zastanawiałem się długo, tylko pobrałem tą wspaniałość. Endless Forest. Mówi nam, że pewnie będzie to nieskończony las, w którym pewnie chuj się dzieje. Dobra, jesteś łosiem. Nie byle jakim łosiem, ale łosiem z ludzką twarzą. No i jesteś w lesie, który jest nieskończony. To jest gówno prawda, ale o tym później. Okej, no więc jako łoś popierdalam po lesie. Znajduję inne łosie, które albo strzeliły kopytami, albo chuj wie co. No więc nasz łoś, oprócz popierdalania po lesie, może wykonywać parę ruchów. Może złożyć pokłon, obwąchać dupę innego łosia, potrzeć się o drzewo, czy zrobić coś takiego. Czyli pokazać dupę i pomachać jajami, zakopując się do połowy w gruncie. Okej, łażę łosiem, łażę tu i tam, natrafiam na jakieś ruiny, czasami na jakieś studnie. Na obrzeżach ekranu mam ikonki do różnych rzeczy i dochodząc do którejkolwiek gówno tam jest i chuja można zrobić. Nasz super łoś przenika przez obiekty, jak w gównianej grze pierwszej ligi typu Big Rigs, więc nie ma problemu, aby przeniknąć przez ogromne drzewo jak ninja do pagody Shoguna. Łażąc bez sensu po 100-milowym lesie, okazuje się, że las to jedna wielka lipa. Jest to niewielki teren, który powtarza się w nieskończoność. Także dochodząc do jego końca, jesteś równocześnie na jego początku. No kurwa, faktycznie. Nieskończony las. Dobrze chociaż, że przynajmniej ojebali mnie za darmo. Trochę mniej boli. Ej dobra, ale o co w grze chodzi? No tego kurwa to nikt nie wie. Z czasem napotykam inne ruchome łosie, które są chyba współcierpiącymi tą gehennę. Próbuję im się kłaniać, pokazywać dupę, robić inne dziwne rzeczy. Na ryknięcie mojego łosia skóra zamienia się... motyla? Co tu się odpierdala, zapytacie? Nie wiem, odpowiem. Nie mam zielonego pojęcia, co robię, ani jaki jest cel tej gry. Czuję się tak, jakby ktoś mnie dymał w dupsko, a ja byłbym tego zupełnie nieświadomy i z wesołym uśmiechem leżał sobie na łóżku i czytał Twittera. Więc z innym łosiem gibamy się jak jebane rezusy, porykując jak debile. I co? I nic. Znużony spierdalam w głąb 100-milowego lasu. Przebiegając przez wodospad, moja skóra zamienia się na czerwoną. Czemu? Rak? No kurwa, nie wiadomo. Desperacko szukam innych łosi, może inne łosie ogarniają. O, tam. Biegają łosie. Ja jebę. Poddałem się. Zacząłem szukać na Wikipedii, jaki jest sens i cel w ogóle tej gry. I mi kurwa ręce opadły. Gra powstała po to, abyś chodził sobie po 100-milowym lesie i wchodził w interakcję z innymi łosiami. Każdy łoś to inny gracz. No, gitara. W The Journey też coś takiego było. Ale był tam jakiś kurwa cel, do którego dążyłeś. Mogłeś spotkać graczy, pogadać z nimi w nieznanym języku, ale i tak miałeś jakiś cel.
Tutaj celem jest bezmózgie popierdalanie bez celu. Jaki jest sens komunikacji korzystając z jebanych 10 ikonek? Nie pogadasz, ani nie zaskoczysz, możesz pokazać jaja i obwąchać dupę, ale nic z tego nie wynika. Gra nie ma zupełnie sensu, jest bezcelowa, idiotyczna i chujowa. Jesteś kurwa łosiem, jeśli ściągnąłeś to gówno i zacząłeś w to grać. I teraz uwaga, jakiś przechuj publicysta Jim Rossignoli stwierdził, że to najlepsze dokonanie studia. No kurwa, patrząc na The Graveyard, to ja się nie dziwię. Sądzę, że dodanie możliwości poruszania się w 4 kierunkach to dla tego jebanego studia kurwa krok milowy. Ja pierdolę. Jest to prawda nowsza wersja Airport Simulator 2015, ale mój wrodzony cebulak chciał przyoszczędzić 5 eurosów. Okej, gra, w której zarządzasz lotniskiem. No niezbyt chyba można tu coś spierdolić, przynajmniej ja nie miałem pomysłu, jak to można spierdolić, a wierzcie mi, że można. I to można tak, jak wam się nawet kurwa nie śniło. A więc, masz całe lotnisko, ląduje samolot. A twoim zadaniem jest zrobić tak, aby wszystko przebiegło sprawnie. Ludzie mają wsiąść do autobusu, masz zatankować paliwo, przewieźć bagaże, czy co tam się jeszcze na lotnisku robi. W sumie pomysł fajny i ochoczo zabrałem się do grania. Na początek ląduje samolot w bramce numer 1. Gra prosi, abyś na samym początku podstawił rękaw. No idzie to jakoś kulawo, ale idzie. Potem prosi o dostawienie schodów. I tutaj zaczynają się jebane schody. Jedziesz schodami. Jedziesz i jedziesz. Kurwa, jedziesz i dalej jedziesz. Czy już dojechałem? Nie, jeszcze kurwa jedziesz. W końcu zatrzymujesz się w kółku. Gra ma w dupie, czy przodem, czy do samolotu, czy bokiem, czy kurwa do góry nogami. Ważne, że w kółku. Dobra, zaliczone. Teraz trzeba podstawić autobus dla tych zwyrodnialców. O kurwa. Jedziesz autobusem. Jedziesz. Kurwa, kutasia szybciej biega niż ten autobus. Jedziesz. W końcu dojeżdżasz. Potem jakiś wanik z kluczem, kurwa, oddalony w chuj daleko, więc jedziesz, kurwa, pędzisz na złamanie karku. Ale najlepsze przychodzi zaraz po tym. Wózek bagażowy. Drugi koniec lotniska. Wydaje się blisko, ale tutaj wszystko jest zajebiście daleko, kurwa, podróż, te kilkaset metrów do samolotu to jak wyprawa do Mordoru beznogim hobbitem z uszkodzonym błędnikiem, ślepym, głuchym i niemym. No masakra. Dalej jakiś żwawy samochodzik do zamiatania. Nie no kurwa, oszukałem was. Jeździ tak samo jak wózek bagażowy. Ja pierdolę, co za okrutna gra. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Widzisz godzinę? Pokazuje ona aktualny czas, abyś wiedział, ile czasu straciłeś na tą chujangę. Teraz zerknij na lewo u góry. Widzisz kurwa te czasy? Tak, gra wymaga od ciebie czekania 15-20 minut czasu rzeczywistego, aż coś się stanie. Typu ludzie wejdą do autobusu, kurwa 15 minut ludzie do autobusu wchodzą, chyba są jacyś pojebani. A to i tak chuj, czasami masz 20 minut czekania albo więcej, gdy nic się nie dzieje. Kurwa, nic! Co wtedy możesz zrobić? Jakie to rozgrywki przygotowali autorzy, gdy siedzisz jak debil i patrzysz na zegar? Ano możesz popierdalać samochodem. Tak, jedyne słowo na to, co ten samochód robi, to popierdalanie. Kurwa, ale to i tak nie najlepszy feature tej produkcji. Możesz sobie ustawić kamerę na wieży. Zobacz, kurwa, jakie to interesujące. Możesz tak siedzieć tu i patrzeć 20 minut na jadące samochody lub kurwa, jeśli jesteś hardcorem na lotnisko, na którym nic się nie dzieje, bo wszyscy kurwa 20 minut czekają, aż coś się stanie. Do chuja pana. Myślisz, o kurwa, ja pierdolę. W końcu ci ludzie wsiedli do autobusu. To co dalej? No właśnie, po pierwsze ludzie nie wsiedli, autobus jest kurwa tak samo pusty jak wcześniej, ale gra pierdoli, że siedzą tam ludzie, kurwa, chyba same reptile z Mortal Kombat i musisz ich teraz wieźć do bramek. Ja jebę, kurwa, kurwa, kurwa. Tak,
Gra nie posiada animacji, że coś się dzieje. Wszystko kurwa co robisz w tej jebanej grze, to jedziesz na miejsce jednym samochodem, czekasz 20 minut i wracasz samochodem skąd zacząłeś. Jebane Airport Simulator. Po jakichś 20 minutach zaczyna ci odpierdalać. Akurat dobrze się składa, bo ma wylądować drugi kurwa samolot. Wiesz, ile ten samolot będzie jechał do bramki? Kurwa 2 razy wolniej niż jebany wózek na bagaże. Nie żartuję, to jest jakiś pierdolony absurd. Przechodzę do planu B, czyli wykrzesać kurwa jakąkolwiek radochę z tego gówna. Postanawiam sprawdzić, czy autorzy przewidzieli, że przeciętnemu graczowi wkurwienie zacznie walić w czachę i zacznie odpierdalać na lotnisku dzikie harce. Na początku postanowiłem zablokować jebany drugi samolot, aby nie mógł dojechać do bramki. Zablokowałem go w końcu wózkiem bagażowym. Potem na pełnej kurwie, czyli jakieś 7 km na godzinę, wjechałem w niego vanem, który o dziwo jebnął kolosem o jakieś 45 stopni. Ale to nie koniec, gdyż aby zakończyć tą żenadę, moim planem było wyjebanie samolotu na plecy. Co, myślicie, że nie da rady? Kurwa, jak nie, jak tak. Samolot wystawił kopyta i tak został. Ale co to? Ląduje trzeci. Czy uda się powtórzyć ten zacny numer? Da się. Teraz gra, która miała trwać parę godzin, czy tam miesięcy, będzie trwała nieskończoność, bo samolot z pleców już nie wstanie. Co za gówniana gra. Chyba nigdy nie byłem tak wkurwiony na to, że marnuję czas. Poważnie, gra, w której jedynym celem jest popierdalanie żółwim tempem jakąś chujangą i kurwa czekanie, aby tą samą chujangą wrócić żółwim tempem na miejsce startu. Nie ma możliwości przyspieszania czasu. Jak to nazwiecie do chuja wafla, bo mi zabrakło obraźliwych epitetów. Na koniec przetestowałem jeszcze rękaw do samolotu i nie byłem zachwycony wynikami. Przygoda z radosnym graniem w gierki ze Steama i produkty indie skończyła się tak jak myślałem. Konkretnym wkurwieniem i palpitacją serca. Autorzy każdego takiego gówna powinni zapierdalać na galerach. Galerach dowodzonych przez babcie albo przez jakieś jebane łosie. Albo powinni zapierdalać galerami po lotniskach z Airport Simulator. W żółwim tempie, kurwa, powinni ruszać się pół węzła na dobę. Ja pierdolę, nie wierzę czasami w to, że wychodzą takie gry. Przecież wystarczy dać to komukolwiek, kto od razu stwierdzi, że jest to największe gówno, jakie w życiu widział. Mam wrażenie, że niektórzy autorzy mają się za nie wiadomo kurwa kogo, wielkich jebanych mistrzów i panów deweloperów, a produkują takie gówna, że bałbym ich się zatrudnić przy obieraniu ziemniaków, czy tam przeczesywaniu śmietników. Najlepsze jest to, że na Steamie jest tego pełno, a ja mam jeszcze parę euro do wydania, więc no właśnie, więc co?
Ale kurwa emocje.